Szanowni Państwo, witam ja serdeczno, dobry dzień. Proszę Państwa, dzisiaj 30 raz wręczone zostaną nagrody w najważniejszym konkursie haftu kaszubskiego, ogólnopolskim konkursie. Są hafciarki i hafciarze w różnym wieku, którzy to rękodzieło kaszubskie pielęgnują. Dzysy Wieldzi Sionto. A jeżeli jest wielkie święto, proszę Państwa, to najpierw przedsmak tego, co czeka nas na samo zakończenie. Weronika Korthals. Za lasem łyżewały biją strąd. W górze lecą miewe plenie młerści prąd, młerści prąd. Pagórci leści taci zmienny ląd. Jezus raj życi za to ziecy dum, ziecy dum. To są moje strony, to ty je mój kąt. Niech to tak łysuje, łezbę był mój kłęc, łezbę był mój kłęc. To są moje strony, to ty je mój kąt. Niech to tak łysuje, łezbę był mój kłęc, łezbę był mój kłęc. Weronka, co ty myślisz na sobie? To, co je najpiękniej sigłe. To i oczywiście haft kaszubski od pani Reny, więc bardzo, bardzo się cieszę, z wielką dumą zakładam, gdzie tylko mogę, na różnych ogólnopolskich też wydarzeniach. Zawsze haft kaszubski jest razem ze mną, uwielbiam od zawsze, więc tym bardziej, drodzy Państwo, gratuluję i podziwiam wszystkich tych, którzy potrafią to zrobić. Ja tego nie umiem i doceniam, drodzy Państwo, wszystkich laureatów i wszystkich tych, którzy się tym zajmują. Brawa dla Państwa. Chciałabym powitać oczywiście pana gospodarza, wójta gminy Linia, pana Tadeusza Klejna. Panie wójcie, zapraszam i proszę o zabranie głosu. Szanowni Państwo, z wielką dumą, z wielką radością witam Państwa na otwarciu, na takim podsumowaniu 30. ogólnopolskiego konkursu haftu kaszubskiego imienia Edmunda Szymikowskiego. Już od 30 lat pielęgnujemy tę piękną tradycję i tożsamość Kaszub. Haft kaszubski jest to symbol dumy etnicznej. To, jak ważny jest haft kaszubski, podkreślał również fakt, że został on 13 lipca 2023 roku wpisany na krajową listę niematerialnego dziedzictwa narodowego. Na tegoroczny konkurs, szanowni Państwo, wpłynęło aż 618 prac z całej Polski. Dzisiaj mamy przyjemność obejrzeć pracę osób dorosłych, młodzieży i z kategorii arteterapii. Arteterapia, czyli terapia poprzez haft, poprzez sztukę. Jutro będzie okazja do obejrzenia prac dzieci z szkół podstawowych. Ilość prac, ten cały przekrój pokoleniowy pokazuje, że to dzisiejsze święto to jest nie tylko przegląd pięknych prac, ale też święto pokoleń, święto różnych grup społecznych i środowisk. Imię patrona Edmunda Szymikowskiego zobowiązuje. Edmund Szymikowski doskonale wiedział, że tradycja żyje tylko wtedy, kiedy jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nić kaszubskiego haftu w gminie Linia nie jest przerwana, lecz wzmacnia się, trwa i jest coraz bardziej barwna. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować wszystkim artystom, którzy wzięli udział w tym konkursie, którzy nadesłali swoje liczne prace. Dziękuję komisji konkursowej, która miała niełatwe zadanie do wykonania. Dziękuję wszystkim instytucjom, wszystkim sponsorom, którzy wsparli organizację tego konkursu. Dziękuję bardzo. Tadeusz Klejn, wójt gminy Linia. Teraz o zabranie głosu poproszę panią wojewodę pomorską Beatę Rutkiewicz.
Wszyscy szanowni goście, ja mogłabym powtórzyć za panią Weroniką, że to są tyś moje strony. Ja pamiętam w szkole podstawowej, kiedy my na zajęciach praktycznych myśmy właśnie haftowały. I dzisiaj z punktu widzenia osoby dorosłej bardzo sobie cenię tamten czas, bo to był czas, kiedy człowiek mógł spokojnie trochę oderwać się od wszystkich okoliczności, które były naokoło. Wtedy nie było telefonów, wiecie, że było łatwiej. Generalnie dzieciom było łatwiej. Dzisiaj dzieci mają trudniej, chociaż my czasami o tym zapominamy. Więc to, że pielęgnujecie w tych różnych miejscach haftowanie, no to oprócz tego, że możecie się później pochwalić, tak jak tutaj na konkursie, to ma jeszcze dużo większe znaczenie terapeutyczne dla naszych dzieci. Jeszcze pogratuluję komisji. Słuchajcie, wybrać tych najlepszych, to ja nie wiem, jak to zrobiliście. Gratuluję wam tego, że daliście radę, że podołaliście i na przekór życzę wam jak najwięcej prac. Wszystkiego dobrego. Wojewoda pomorsku Beata Rutkiewicz, a ja jako gazetniczka, czyli jako dziennikarka dodam, że pani wojewoda bardzo często to do dziennikarzy odzywa się po kaszubsku, tej poprawce gydy. A teraz proszę o zabranie głosu przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego, pana Władysława Zawistowskiego, dyrektora Departamentu Kultury. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich szanownych, zacnych gości i oczywiście uczestników. Proszę Państwa, nie bez powodu my się tak zajmujemy i interesujemy haftem kaszubskim, nie tylko z powodów estetycznych. Ten haft jest po prostu przepiękny. Haft kaszubski jest jedną z takich kulturowych ikon Kaszub, tak? Naprawdę można się tylko cieszyć i podziwiać, że wciąż tyle osób, jeszcze młodych osób, uczniów, kultywuje tę sztukę i rozwija. My myślimy natomiast o tym, jak spowodować, żeby haft kaszubski był, że tak powiem, ekspansywny w każdym sensie, bo to wzornictwo, proszę Państwa, ma naprawdę ogromną szansę zaistnieć w przestrzeni publicznej w różnych formach, w różnych postaciach. Myślimy o tym, żeby, tak jak już to było w przeszłości, raz to się udało, pokazaliśmy w Nadbałtyckim Centrum Kultury wystawę dorobku konkursów linii. Więc myślimy o czymś podobnym. Mogę tu w imieniu marszałka obiecać taką zdalną opiekę nad szkołą haftu i nad konkursem. Gratuluję, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Władysław Zawistości, dyrektor Departamentu Kultury Marszałkowskiego Urzędu w Gdańsku. A teraz o zabranie głosu proszę przedstawiciela starostwa powiatowego, pana starostę Marcina Kaczmarka. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj dzisiaj być wszyscy razem i pielęgnować tą naszą kaszubską tożsamość. Haft kaszubski to nie tylko sztuka, to opowieść przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pamiętam, jak moja mama też wyszywała takie serwetki, powiedziała tak: pójdę kiedyś na emeryturę i będę robiła takie serwetki, będę robiła inne rzeczy. Od paru lat jest na emeryturze, nie ma czasu na nic niestety. Także chciałem Państwu bardzo serdecznie pogratulować tej pasji, zaangażowania, wytrwałości. Bardzo się cieszę, że Państwo jesteście. Póki jesteście i póki mamy takie piękne wytwory, to na pewno Kaszuby nie zginą. Dziękuję serdecznie, gratuluję. Marcin Kaczmarek, starosta Wejherości. Wejrości, starosta Mercen Kaczmarek. Tak by to było po nasimu. O rozdanie nagród w kategorii arteterapii młodzieży i dorosłych poproszę prowadzącą składu jurorskiego, panią Ewę Gilewską. Ja zapraszam panią wojewodę także o wręczanie tych nagród. W tej kategorii, proszę państwa, wszyscy otrzymali pierwsze miejsce.
gratuluję tu prześcigu, ja muszę jechać niestety, pan wójt wie. Gratulujemy wszystkim. Balno robota robi ta wszyscy, dobrze, że wójt to dalej kontynuuje. Dobrze, że są ledze przede wszystkim, że są tylko na maszynach, nie wysiływają komputerowo, tylko że jeszcze tyma igła ma robić, także fajnie robota robi ta i ważne, żeby były tacy ledze, co chcą te tofloci kupić przede wszystkim. Wiemy też w jednostroju Kasiepsie jadł do platowani i bo na ten zjazd Jorek Teja są, nie? Tak, zapraszam na ten zjazd. Panie wójcie, to dla pana jeszcze. 5 Głelepień za wszemu, co jest. Także taci wszyscy wesiwuny ruch na dobrze je sobie weplatować, weprać prawie na ten 5 lepińca, to też bardzo ważny. Jest, proszę Państwa, także w tej kategorii, tutaj liczę na pomoc, nagroda marszałka w kategorii arteterapia. O wręczenie poproszę pana Władysława Zawistowskiego. Teraz wręczymy nagrodę w kategorii młodzież. Pan dyrektor jeszcze z nami zostanie, dlatego że teraz będą nagrody w kategorii dorosłych i to dalej są nagrody marszałka województwa pomorskiego. Proszę Państwa, teraz będą nagrody w ogólnopolskim konkursie haftu kaszubskiego. To są te nagrody, które są tutaj od lat przyznawane w gminie. Ja sobie pozwolę odwrócić kolejność i zaczniemy od wyróżnień. O wręczenie tych wyróżnień poproszę Rocia Nabina, przednika Kasiepsko-Pomorskie Zrzeszenie i Wasta Jona Werowiń-Ścigłe. Kategoria dozdrzelałych, albo dozdrzeniałych, albo ustnych, albo dorosłych, jak kto woli. Przede wszystkim kategoria ludzi zdolnych. Teraz o wręczenie nagród trzecich, a też jest ich sporo. Zapraszam panią burmistrz Żukowa Mariolę Zmudzińską. Zbliżamy się teraz coraz wyżej tego podium, teraz będą miejsca drugie. Ja znowu pana wójta poproszę, Tadeusza Klejna.
Dziękujemy Państwu bardzo. I teraz, proszę Państwa, miejsca pierwsze. O wręczenie nagród w tej kategorii poproszę Pana starostę wejherowskiego Marcina Kaczmarka. Pani Ewa Gilewska, kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku. Pani Benita Grzenkowicz-Ropela, starszy kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Pani Teresa Elwart, artystka, malarka, lokalna pasjonatka i miłośniczka sztuki kaszubskiej. I pani Kinga Schulz, rękodzielniczka promująca działania twórcze. Zapraszamy tutaj na scenę. Ja mam pytanie, ono jest może dziwne, ale na przykład jak się chodzi na grzyby i człowiek potem wieczorem się położy i zamknie oczy, ja nie wiem, czy Państwo tak mają, to sobie wyobraża prawdziwki, kozaki i tak dalej. Ja się zastanawiam, co człowiek widzi, jak ocenia ponad 600 prac hafciarskich i zamyka wieczorem oczy. Sam haft. Sam haft. Tylko i wyłącznie. A jaki Pani widzi najczęściej? Mi się bardziej właśnie złotnica podoba, bo mam koleżankę, która tak pięknie wyhaftowała, to zawsze podziwiam. I dziękuję naszej Ani, która właśnie dla mnie stworzyła te paseczki i takie. Dziękuję. Śni się Pani haft potem po nocach? Tak, to jest piękny sen. Proszę Państwa, wielkie brawa dla pań. Zapraszam ponownie wójta gminy Lnia, pana Tadeusza Klein, gdyż teraz nastąpi wręczenie nagrody specjalnej za całokształt twórczości artystycznej. Odczytam najpierw laudację. Z ogromnym szacunkiem i wdzięcznością pragnę złożyć serdeczne podziękowania za nieoceniony wkład w rozwój ogólnopolskiego konkursu haftu kaszubskiego imienia Edmunda Szymikowskiego. Zaangażowanie, pasja i wiedza mają niezastąpione znaczenie dla kultywowania i rozwoju tej wyjątkowej tradycji ludowej. Przyznając nagrodę specjalną wójta gminy Linia za całokształt twórczości artystycznej, wyrażam głęboki podziw dla imponującego dorobku oraz wieloletniej pracy na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa haftu kaszubskiego. Wyrazy wdzięczności kierujemy również za niezwykle cenną działalność dydaktyczną, dzięki której kolejne pokolenia adeptów rozwijają swoje umiejętności w duchu szacunku dla tradycji i estetyki regionu. Charyzma, doświadczenie i oddanie stanowią dla nas wszystkich źródło inspiracji oraz wzór godny naśladowania. Kto jest tą osobą? Na Tak? 3-4? Na 3-4. 4. Danuta Niechwiadowicz. Proszę Państwa, autorką tej nagrody jest pani Sulisława Borowska z Kaszubskiego Uniwersytetu Ludowego, ale także animatorka kultury nagrodzona w tym roku nagrodą Teodory, a więc jednej z matek haftu kaszubskiego. Zapraszam panią Danutę Szymikowską, wdowę po Edmundzie Szymikowskim, po patronie naszego konkursu. Fanfary, zdjęcia, brawa, łzy wzruszenia. A jak kto sme tabaka, to i chcemy leso zaziec. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa, pani Danuta Szymikowska. Powiedzieliśmy już, że wyszywanie to jest rodzaj takiej kaszubskiej medytacji. No to jeszcze wręczanie nagród to jest taki dodatkowy, można powiedzieć, fitness kaszubski. Dzięki temu pan wójt trzyma linię, bo tyle nagród wręcza. Panie wójcie... I trzymam linię. Tak. Nomen.
Na scenę zapraszamy wszystkich tych, którzy wsparli tegoroczną edycję konkursu. Panią wojewodę Beatę Rutkiewicz, pana dyrektora Departamentu Kultury z Urzędu Marszałkowskiego, pana Władysława Zawistowskiego, zapraszamy także pana starostę wejherowskiego Marcina Kaczmarka. Zapraszamy panią burmistrz Żukowa Mariolę Żmudzińską. Pana wójta gminy Sierakowice. Czy jest pan wójt, czy jest pan zastępca? Jest pan zastępca Zbigniew Fularczyk. Czy jest z nami burmistrz Tucholi? Czy jest z nami pani Katarzyna Kulikowska, dyrektor Muzeum imienia Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach? Zapraszamy wiceprezes Banku Spółdzielczego w Sierakowicach, panią Gabrielę Koszałkę. Zapraszamy prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pana Jana Wyrowińskiego. I dyrektora Automobil w Wejherowie, pana Pawła Kozłowskiego. Zapraszamy także naczelnika Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, pana Piotra Syrockiego. Jeszcze specjalne podziękowania dla przedstawiciela sponsora strategicznego, czyli dla przedstawiciela prezesa portu lotniczego w Gdańsku. Dziękujemy bardzo. Fanfary! Fanfary, zdjęcia, brawa! Pani Mariola Żmudzińska, burmistrz gminy Żukowo. Drodzy goście, to ogromna przyjemność być tutaj dzisiaj, szczególnie przy okazji jubileuszowego spotkania. Ja powiem szczerze, podziwiam haft. Haft żukowski, bo Żukowo jest stolicą haftu. Pan dyrektor Arkadiusz Krause, który jest tutaj ze mną, sam wie to najlepiej, bo od lat wspólnie z linią organizujemy pokazy tego haftu, który dzisiaj możemy podziwiać. To jest historia, która cały czas tli się w nas wszystkich. Jeszcze raz bardzo dziękuję za organizację tego konkursu. Dziękuję wszystkim uczestnikom, dziękuję organizatorom i z naszej strony oczywiście jak zawsze będzie wsparcie. Zapraszamy dyrektora Gminnego Domu Kultury w Linii, pana Jarosława Wojciechowskiego. I tutaj również chcemy zostawić taką pamiątkę. Gratulujemy organizacji tej imprezy. Dziękuję bardzo za wszystkie nagrody, ale tak naprawdę one się należą całemu zespołowi Gminnego Domu Kultury i właściwie całemu urzędowi gminy, ponieważ nie wiem, czy Państwo wiecie, ale współpraca jest bardzo zażyła, że tak powiem, polegająca na tym, że nawzajem się wspieramy. I za to bardzo dziękuję panu wójtowi i pani sekretarz, którą widzę, bo pani sekretarz najczęściej rozdysponowuje osoby, które z nami współpracują. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za to. Proszę Państwa, tak jak Kaszuby wyglądają 7 kolorami, tak brzmią językiem kaszubskim. I od dłuższego czasu brzmią także w różnych miejscach, w tym roku chociażby nawet w Senacie Rzeczpospolitej Polskiej podczas specjalnego posiedzenia z okazji 20. rocznicy uchwalenia ustawy o mniejszościach regionalnych oraz języku regionalnym kaszubskim, brzmiały konkretnie Weroniką Korthals. I teraz dla Państwa właśnie Weronika Korthals. Prześlę do mnie rys 2 bieli kulpie, ześ wabela dresie 2 płewit tamie. Dum wamana droga, moje bieli bute, na tą dligą bielu droga pieście stu. Prześlę do mnie rys 2 młodry ci zzieta,
trzeźwa bela tak bligłe w adresie 2. Dumva mana droga, moje ludzi byte na tą długą bielu droga pieście stół. A tymczasem, Jarku, ja cię poproszę, abyś panią wojewodę, pana dyrektora i pana wójta gminy Linia i panią Niechwiadowicz poprowadził na czoło wystawy. Za tym przepierzeniem znajduje się wystawa, także z prac nagrodzonych. Dzień dobry. Dziękuję za przybycie na otwarcie wystawy. Dzięki Państwa pracom mogłam taką piękną wystawę po prostu przygotować. Dziękuję bardzo. Jasne jak drzewa, co wrosły z ziemia. Twardy jak łędzicie i wiatr szantoni. Oda! Dypume przade, a schronią dla zwierząt. Nas cały las jej z lestacji gmony. Za chwilkę zobaczycie Państwo ujęcie haftu w takich codziennych outfitach, czyli codziennych stylizacjach. Możemy zaczynać? Możemy. Myśla Kasieba, 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 Kasieba. Tej sorobek wekły matce jąka. Słońce ne piardołe wyliwy kruna. Kto zbecą lobę zabłelało w kura. Z kłecią w łebietetkach łyzer zepsiuna. Myśla heć, mówię Kasiebę, myśla te. I kłechum ciebie mówię świat, a myśla mema mówię brat. Myśla Kasieba, Kasieba. Zaśpiewamy razem? Kasieba. I jeszcze raz. Kasieba, Kasieba, wszyscy razem, Kasieba, Kasieba, Kasieba. To nie krótci, to nie tłyci, to kasiebskie stoleca. To są basy, to są skrzepci, to łezne cię Kasieba. To nie krótci, to nie tłyci.